Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej aktualizacji na sieci X1, a mianowicie wdrożeniu tokena 2022. Czym jest program Token 22? Już przechodzimy do kolejnego slajdu. Token 2022 to ulepszona wersja wcześniejszego standardu tokenów na Solanie znanego, czyli na sieci SVM znanego jako SPL, czyli Solana Program Library, Token Program. Jest to nowy program, który wprowadza dodatkowe funkcje i możliwości dla tokenów na sieci SVM. Został zaprojektowany, aby sprostać rosnącym potrzebom deweloperów i użytkowników, oferując bardziej zaawansowane opcje niż pierwotny standard SPL. Teraz przechodzimy sobie do kolejnego slajdu, na co pozwala token 2022, czym się cechuje. Pierwszą cechą, to jest wszystko wzięte z czata GPT, są rozszerzone metadane, czyli możliwość dodawania większej ilości informacji do tokenów, czyli na przykład metadanych NFT, własnych znaczników czy dodatkowych danych użytkownika. Czyli tak jak mamy token NFT, to możemy sobie dodatkowe atrybuty, dodatkowe cechy nadawać takiemu tokenowi. Tokeny z możliwością spalania, obsługa mechanizmu spalania, burn, co pozwala na redukcję podaży tokenów. To jest taka funkcja jak w ERC20 na Ethereum. Konfigurowalne opłaty, możliwość ustalania opłat dla transakcji związanych z danym tokenem, prowizje dla twórców. Czyli tutaj jest możliwość skonfigurowania sobie na danym tokenie opłat wedle swoich uznań. Czyli na przykład możesz sobie stworzyć swój token i chcesz na przykład za każdą transakcję mieć 20%, żeby szło do ciebie. No to możesz sobie tak zrobić. Żaden problem, tak? I to nie jest, no nie wymaga to żadnych umiejętności programistycznych. Wszystko tu jest wbudowane na funkcjach. Wszystko opiera się tu już na wbudowanych rozszerzeniach, a nie na tym, że trzeba od podstaw wszystko pisać. Dodatkowe role i uprawnienia, możliwość przypisywania ról do posiadaczy tokenów, np. menadżera, administratora czy autoryzowanego emitenta. To jest również taka no, unikalna funkcja, jeśli chodzi o ten token 2022. Tokeny stałowartościowe, możliwość tworzenia tokenów o stałej podaży, które nie mogą być dodatkowo emitowane. To również znamy z ERC20. Programowalne transfery, możliwość określenia warunków transferu tokenów, na przykład ograniczenie transferów do określonych adresów. Tokeny wielowalutowe, możliwość tworzenia tokenów reprezentujących różne waluty lub inne aktywa. Obsługa rozszerzeń. Token 2022 pozwala na przyszłe aktualizacje i rozszerzenia funkcjonalności bez konieczności migracji tokenów. To jest tutaj też ważna informacja. Prywatność i rozszerzalność. Możliwość rozszerzenia funkcji prywatności, takich jak zanonimizowane transakcje lub prywatne metadane dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak zk-SNARKs, czy inne mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników. No tutaj również będzie taki dodatkowy atrybut anonimowości i jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o samo X1, no to X1 ma na swojej roadmapie również homomorficzne szyfrowanie danych. Ale o tym to już jest powiedziane w innym materiale, a my lecimy dalej. Funkcja NFT. Token 2022 umożliwia tworzenie unikalnych, niezmiennych tokenów, czyli NFT, które mogą reprezentować aktywa cyfrowe, takie jak dzieła sztuki, przedmioty w grach czy inne unikalne zasoby. Obsługuje metadane specyficzne dla każdego NFT, takie jak obrazki, teksty czy inne atrybuty oraz możliwość tworzenia rynków dla wymiany tych unikalnych tokenów. Czyli to jest no dobra funkcja już dla jakby również jeśli chodzi o tokenizację rzeczywistych aktywów. Na Ethereum jest na ERC20, czyli Ethereum jest to dość skomplikowane, bo tam wiadomo, jeśli jeszcze dochodzą szybkości tych transakcji, przepustowość tych transakcji, dodatkowo nie możemy również sobie określać danych atrybutów. Tutaj jest wszystko jakby wbudowane w jeden system. Również zaraz sobie o tym powiemy, że na ERC20 typowo nie można tworzyć NFT, bo ERC20 jakby tylko bazuje na wymienialnych tokenach i są inne do tego protokoły. Kolejny slajd.
Porównanie standardów token 2022 z ERC20. Tutaj skupimy się typowo na X1, jeśli chodzi o standard T22 i ERC20, jeśli chodzi o Ethereum. Podstawowe różnice między tymi dwoma protokołami. W ERC20 bazujemy na smart kontraktach. Wymaga napisania kontraktu w Solidity, w języku Solidity, zdefiniowania logiki tokena, wdrożenia go na blockchainie Ethereum. Wymaga znajomości programowania blockchainowego, co czyni go bardziej skomplikowanym i czasochłonnym. Bezpieczeństwo zależy od jakości kodu, to tutaj jest ważne. Błędy w kontrakcie mogą prowadzić do exploitów, czyli no, mogą po prostu być takie kody źle zaprogramowane, takie protokoły, i potem na przykład no są jakieś skamy, tak, jakieś błędy, że tokeny trafiają na inne adresy, znaczy są jakieś błędy, gdzie tokeny, no tokeny gdzieś coś się z nimi dzieje, coś, co nie jest zamierzone przez na przykład twórcę, albo jeszcze różne inne takie rzeczy. W X1, czyli T22, to jest oparte oczywiście na SVM, czyli na Solana Virtual Machine. Są wbudowane funkcje. Tokeny tworzy się poprzez konfigurację istniejących funkcji, włączanie rozszerzeń jako płaty czy prywatność, za pomocą narzędzi Solany, bez potrzeby pisania kodu od zera. Proces jest uproszczony, deweloperzy wybierają opcję z gotowego menu, co obniża barierę wejścia. Funkcje są audytowane na poziomie protokołów Solany, co minimalizuje ryzyko błędów. To jest również bardzo ważne, że tutaj mamy to bezpieczeństwo większe, jeśli chodzi o wdrażanie nowych protokołów na sieci, oraz również jest to bardziej wszystko uproszczone. No, tutaj głównie, jeśli chodzi o moją opinię, to ERC20 jest już dla takich bardziej zaawansowanych rzeczy, które w sensie bardziej zaawansowanych, zależy czy to chodzi również o szybkość, o funkcjonalność, ale tutaj bardziej chodzi o tworzenie czegoś od zera, tak? E, I sprawdzania tego od zera. To jest bardziej dla takich podmiotów, już takich gigantów, tak? Którzy chcą to tworzyć. Taka jest moja opinia, lub co moim zdaniem będzie w przyszłości. A tutaj bardziej w tej X1 będzie to zbudowane tak, że każdy będzie mógł sobie coś swojego stworzyć. To jest bardziej typowo zbudowane dla społeczności, dla adopcji. Tak jest moje subiektywne zdanie. Podstawowe różnice, i tutaj można powiedzieć, że to jest takie podsumowanie. ERC20 daje nieograniczone możliwości projektowania tokenów, ale kosztem większej złożoności, wyższych opłat i ryzyka błędów. Są lepsze dla unikalnych, niestandardowych projektów w dojrzałym ekosystemie Ethereum. Czyli tak jak mówiłem przed chwilą, oczywiście tu również wiąże się to z dodatkowymi opłatami, jak audyty, tak, zewnętrznych firm, gdzie cały kod na przykład napisany trzeba dać jakiejś zewnętrznej firmie, na przykład Certik, która sprawdza linijkę po linijce, podbija certyfikat, że to jest wszystko ok, i wtedy taki kontrakt jest audytowalny i wtedy jest bardziej bezpieczny, a tu na przykład wszystko jest w standardzie już na Solanie. Podejście stawia na prostotę, szybkość i niskie koszty, co jest również bardzo ważne, tak? Bo na Ethereum no to wiemy, jaka ta przepustowość jest, jaka szybkość jest tej sieci. No nie pasuje to do jakiejś tam mega dużej, zaawansowanej maszyny z dużym ruchem i skalowalnej. No RC20, no niestety, moim zdaniem nie sprawdza się w takich rozwiązaniach. Jest idealne dla standardowych, ale zaawansowanych tokenów, gdzie nie trzeba pełnej kustomizacji. Ogranicza jednak elastyczność do tego, co oferuje program T22. Oczywiście ten program jest cały czas rozwijany, będzie go można rozwijać również na X1, wprowadzać nowe funkcjonalności, nowe aktualizacje, także to nie jest tak, że to jest ograniczone na ten moment i to jest koniec, tak? Tu cały czas to się będzie jeszcze rozwijało. No i teraz porównanie, jeśli chodzi o szybkość transakcji, o czym była mowa przed chwilą. Na ERC20 Ethereum ma średni czas potwierdzenia transakcji wynoszący od kilku sekund do około 15 sekund, zależnie od obciążenia sieci. Jednak w czasie dużego ruchu czas oczekiwania może się wydłużyć, a opłaty mogą znacznie wzrosnąć. E, No wiemy, jak to wygląda, chyba każdy używa Ethereum i wie, jak to się ma tutaj. Tak, jak Gwei idzie po 20, 30, 40, 50 i wyżej, no to wiadomo.
O co chodzi? Dzięki mechanizmowi tutaj w X1 czy na SVM, Solanie, dzięki mechanizmowi Proof of Work, Proof of History, POH, przepraszam, SVM może finalizować transakcję w mniej niż 1 sekundę, co sprawia, że jest to jedna z najszybszych opcji na rynku. No i tutaj jeszcze dochodzą w X1 dynamiczne opłaty transakcyjne, gdzie bazowa opłata przejdzie w 100% do walidatorów, a już ta dynamiczna będzie rozkładana również na inne, gdzieś tam, no po prostu będzie dystrybuowana w inne miejsca. Tak przynajmniej pisał ostatnio Jack. Ale będzie można oczywiście tworzyć sobie własne protokoły i również własne tokeny i również tam sobie ustawiać, konfigurować, ile procent transakcji, opłat transakcyjnych e, będzie przeznaczane dla autorów protokołów. Przepustowość sieci. Tutaj kolejna różnica. Tutaj jeszcze podkreślę, że w tej szybkości transakcji Solana ma pewien błąd, o czym już wspomniałem, bo na Solanie jest stała, bazowa opłata transakcyjna. Jeśli się nie mylę, było to 5000 Lamports. Lamportsy to są jednostki tak jak Gwei na Ethereum czy na Bitcoinie są to satsy. Tak samo tutaj mamy Lamportsy. No i no i w ten sposób Solana jest przy wzmożonym ruchu spamowana przez różne boty, dzięki czemu czasami prowadzi to do zawieszania się sieci, transakcje nie przechodzą. No i właśnie, żeby temu zaradzić, to na X1 zostały wprowadzone dynamiczne opłaty transakcyjne wzięte właśnie z ERC20 z tych dynamicznych opłat, tak? Czyli, że jak jest większy wzmożony ruch na sieci, to płacimy tą bazową opłatę, plus jeszcze w zależności od tego, jak bardzo jest wzmożony ten ruch, to będziemy musieli tam dopłacić. Ale to już również mówiłem w innym materiale. Przepustowość sieci. Ethereum obsługuje obecnie około 15-30 transakcji na sekundę, co czyni sieć ograniczoną w przypadku dużych obciążeń. Z tego powodu w aplikacjach DeFi i NFT mogą występować opóźnienia i wyższe koszty. X1 Solana jest w stanie obsługiwać ponad 50 000 transakcji na sekundę, co czyni ją wyjątkowo wydajną w porównaniu do Ethereum. Łańcuch może utrzymać wysoką przepustowość i niskie opóźnienia, nawet w przypadku dużego zapotrzebowania na zasoby sieciowe. X1 dodatkowo tutaj napisałem, wprowadza funkcję większej skalowalności. XNM, który będzie hashował, który będzie wspomagał sieć X1, to raz, weryfikator haszy, czyli to rozwiązanie, które będzie jakby funkcjonować jako warstwa druga, gdzie za pomocą laptopa, telefonów będziemy mogli uruchamiać sobie będziemy mogli zużywać nasz procesor, dzięki czemu będziemy wspomagać również tą warstwę pierwszą, tą całą sieć, tą całą, ten cały ruch na sieci i jeszcze dynamiczne skalowanie wątków i jeszcze inne funkcje, które również były zamieszczone w prezentacji X1, w materiale o prezentacji X1, którą nagrywałem bodajże 5 miesięcy temu. Kolejna kwestia, prywatność. No jedna z ważniejszych, jak nie najważniejszych kwestii. W RC20 mamy brak natywnej prywatności, wszystkie transakcje są publiczne. Potrzebne są osobne protokoły, takie jak Tornado Cash, na przykład Aztec, czy już jeśli chodzi o warstwy drugie, to ZK Rollupy, ZK Snarki i tak dalej. Jeśli chodzi o X1 Solana, wsparcie dla anonimowych transakcji określanych jako confidential transfers, co jest jednym z jego zaawansowanych rozszerzeń. Ta funkcja pozwala na ukrywanie szczegółów transakcji, takich jak kwota przesyłanych tokenów, czy przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i zgodności z zasadami blockchaina. Czyli to jest bardziej, no, można powiedzieć, że tu wprowadzone są już na całym łańcuchu, w całym programie T22 takie właśnie funkcje, które odpowiadają za to, że możemy sobie przesyłać takie transakcje anonimowo, czyli że no, nie widać na przykład szczegółów transakcji, takie jak kwoty, ale jeszcze dodając to, że na X1
w roadmapie jest szyfrowanie homomorficzne, to możemy śmiało powiedzieć, że taki łańcuch jak X1 na przestrzeni czasu może być w pełni sprywatyzowany. Oczywiście pewnie będzie wybór, że chcemy na przykład przesyłać, tak jak, no powiedzmy, moim zdaniem będzie to wyglądało tak. Będzie wallet, będzie jakaś transakcja, będziemy wykonywać jakąś transakcję, podpisywać i będziemy sobie wybierać, czy ona ma być publiczna, czy prywatna. Czy ona ma być w pełni zaszyfrowana, czy może ma być odtajona, czy coś, czy jakieś funkcje mają być jawne, czy nie. Tak to będzie wyglądać, co jest bardzo, bardzo istotne, naprawdę bardzo istotne, jeśli chodzi o przyszłość, o dalszą adopcję. Teraz przejdźmy sobie do NFT. ERC20 samo w sobie nie wspiera natywnie NFT, ponieważ jest przeznaczone dla tokenów wymienialnych, co mówiłem na samym początku materiału. Wszystkie tokeny w ramach jednego kontraktu ERC20 są identyczne i nie mogą mieć unikalnych cech ani metadanych. Aby stworzyć NFT na Ethereum, trzeba użyć już osobnych protokołów ERC721 lub ERC1155, a nie ERC20. Za to w T22 dzięki rozszerzeniom takim jak Metadata Extension może obsługiwać tokeny NFT. Deweloperzy mogą przypisywać unikalne metadane, np. linki do grafik, opisy do każdego tokena, co pozwala tworzyć NFT w ramach tego programu. Przykład, na przykład token reprezentujący dzieło sztuki z unikalnym URL i opcjonalnymi funkcjami, jak na przykład opłaty za transfer, że to jest wszystko połączone. Widzimy na przykład token sobie tworzymy jako dzieło sztuki, możemy go też jakby podzielić na ileś części, powiedzmy 100, i każdy reprezentuje powiedzmy daną część. Jedna część może być rzadsza, druga część może być jakaś standardowa, bardziej uniwersalna i możemy przypisywać każdemu tokenowi NFT atrybuty, dodawać jakiś opis, unikalne URL i jeszcze możemy sobie dodać to, że handlując takim tokenem, część opłat idzie do twórcy albo do jakiegoś adresu, jaki sobie wybierzemy i tak dalej. Że to jest no, bardziej złożona już kwestia. Funkcjonalność. ERC20 brak unikalności. Wszystkie tokeny w kontrakcie ERC20 mają tą samą wartość i cechy. Oczywiście tu bierzemy pod uwagę tylko ERC20. Nie ma możliwości wyróżniania pojedynczego tokena jako NFT. Nie ma natywnego wsparcia dla metadanych. Aby dodać takie informacje, należy napisać niestandardowy, inteligentny kontrakt, co jest możliwe, ale niepraktyczne i niekompatybilne ze standardem NFT. Tutaj, jeśli chodzi o T22, można tworzyć unikalne tokeny, ustawiając podaż na 1, min z limitowaną emisją na przykład i przypisując metadane. Dzięki temu każdy token może być niewymienialny i reprezentować na przykład cyfrową sztukę lub przedmiot w grze. Rozszerzenie metadata pozwala na przechowywanie transakcji takich jak nazwa, symbol, URL, link do IPFS z grafiką czy opisem, co jest kluczowe dla NFT. To wbudowana funkcja upraszczająca tworzenie tokenów niewymienialnych. Jeśli chodzi również o prywatność, to mamy taki sam aspekt jak w przypadku tokenów wymienialnych, czyli na ERC brak jakichkolwiek funkcji prywatności, wszystkie adresy, transfery, kwoty są widoczne na blockchainie Ethereum. Tutaj mamy dzięki confidential transfers można ukryć kwoty transferów NFT, co jest unikalne wśród standardów tokenów. Na przykład sprzedaż NFT może być dyskretna, publiczność nie zobaczy ceny, tylko fragment transakcji. No, jak oczywiście chcemy, powiedzmy, nie wiem, sprzedać coś, co niekoniecznie chcemy ujawniać, za jaką kwotę było sprzedane, to możemy coś takiego sobie zrobić. Wtedy na całym łańcuchu bloków widać tylko, że dana transakcja miała miejsce, ale już za jaką kwotę to nikt już nie zobaczy. Oczywiście tutaj w X1 to szyfrowanie homomorficzne jeszcze dojdzie, więc będzie taka możliwość, żeby to zrobić w ogóle prywatnie. Nie, po prostu w pełni zaszyfrowane, tak? Te dane wszystkie będą. Dodatkowe funkcje ERC20 brak wbudowanych funkcji poza podstawowym transferem i zarządzaniem saldami. Wszelkie dodatki wymagają pisania niestandardowego kodu, co zwiększa złożoność i koszty. Nie nadaje się do NFT w standardowej formie. W praktyce wymaga przejścia na ERC721 1155 dla takich zastosowań. T22 rozszerzenia jak transfer fees, transfer hooks, dodatkowa logika przy transferach, czy
niezmienna własność, dodają funkcjonalność NFT. Na przykład automatyczne prowizje dla twórców przy każdej sprzedaży. Czyli nawet jeśli niezmienna wartość, o co tutaj chodzi, nawet jeśli stworzymy token NFT, sprzedamy komuś jakiś udział, to i nadal jak ten token będzie handlowany przez kogoś, to i tak do nas będzie trafiała prowizja w ten sposób. Tworzenie NFT jest prostsze dzięki wbudowanym narzędziom, ale ograniczone do dostępnych rozszerzeń. Nie wymaga pisania pełnych programów, wystarczy konfiguracja, czyli tak samo jak z tokenami wymienialnymi. Jeszcze tutaj ciekawostki, już dzisiaj, wczoraj miała miejsce wieczorem ta implementacja T22 na sieci testowej X1 i tutaj już nasz kolega Zen Artist, X1 Developer, bawi się, można powiedzieć, tworzy swoje obrazki, które mogą być mintowane jako piksele i można na przykład sobie zrobić no, taką grafikę w pikselach. Każdy piksel można kupić jako osobny udział. Na przykład ten X to może mieć większą wartość, to może takie, nie wiem, rogi tutaj na samym końcu mogą mieć mniejszą wartość. To już będzie oczywiście ustalał rynek i można sobie tym handlować, sprzedawać, mieć właścicieli. Można nawet zrobić jako influencer na przykład swoje logo, czy ja jako osoba, która będzie tworzyć projekt Fundera, również mogę sobie stworzyć takie logo Fundery i na przykład dać mint 100 sztuk, 100 pikseli, każdy piksel będzie odpowiadał własności danej i na przykład potem rozsyłać takim właścicielom jakieś benefity albo dawać im jakieś tam różne bonusy, tak, na przykład. Tutaj również ten kolega Zen Artist bawi się już w jakieś inskrypcje zdjęć Jacka. To jest oczywiście pierwszy dzień testu. Fajnie to wygląda. Można też tworzyć oczywiście własne, potem jeszcze pewnie no taką mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy mogli sobie tworzyć własne obrazy, na przykład przez AI lub wrzucać własne, potem je sobie właśnie tak dzielić, czy tam artyści NFT cyfrowi będą mogli tak robić, a co już potem, to już czas pokaże, może to będą również jakieś aktywa rzeczywiste, jak jakieś przedmioty, nieruchomości, samochody lub inne rzeczy, bo na tym wszystkim to będzie bazowało. To jest no, schemat, który raczej się nie zmieni i będzie po prostu można dodawać tu dodatkowe funkcje, dodatkowe elementy. Pamiętajmy, że X1 to ulepszona Solana. Nie zapominajmy o innych ważnych aspektach, których nie ma na Solanie, a są na X1. Jeśli ktoś jest zainteresowany dokładnymi zmianami, które są na X1, a nie ma ich na Solanie, to zapraszam na mój materiał X1 Blockchain Prezentacja, który był już nagrywany 5 miesięcy temu. Coś tam może drobne jakieś rzeczy się mogły pozmieniać przez ten czas, ale w 90% myślę, że jest tu jeszcze wszystko aktualne. Oczywiście z biegiem czasu zrobię również aktualizację. Jeszcze raz to ewentualnie nakręcę już jak sieć główna wyjdzie, jak będę miał więcej informacji, co tutaj będzie jeszcze wdrażane, to będę wszystko na bieżąco aktualizował. A dzisiaj na ten temat to już wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam do następnego materiału. Dziękuję, cześć.